Kupiłem ten kawałek metalu, bo miałem problem z bardzo wysokim spalaniem peletu. To mógł być jeden z powodów mojego wysokiego spalania, czyli za wysoki ciąg lub cuk w kominie. Ja akurat mam kocioł na pelet mały mocowo, ale komin ceramiczny FI200, czyli średnica, którą wybiera co drugi użytkownik. Bo to jest tak, że każdemu, kto buduje dom, wmawia się, że komin im większy, w sensie średnica, tym lepiej. I ja też się posłuchałem i wybrałem komin FI200. Ale większość osób, które sugerują zakup komina, powiedzmy FI200, nie wie, czym będziemy palić, jakim kotłem, jakim paliwem. Kiedyś paliło się tylko węglem i drzewem, więc duże średnice pozwalały na dłuższy czas zachować komin w swobodnym przepływie spalin i nikogo nie interesowała temperatura spalin. Dzisiaj niestety każdy szuka oszczędności, więc wybór średnicy komina wcale nie jest taki oczywisty. Z drugiej strony lepiej mieć większą średnicę i przydławić, powiedzmy, taki przepływ za duży oto takim urządzonkiem, niż za małą średnicę komina i na dzień dobry mieć problem z słabym cugiem. Nie chcę tu poruszać tematu wysokości komina, nasady, bo tu o to nie chodzi. Wracając do tematu regulatora ciągu, który nabyłem. Producent mojego kotła zaleca, aby średnica komina lub średnica przewodu spalinowego wynosiła od 150 do 200, czyli maksymalne FI200. Więc teoretycznie mieszczę się w górnej granicy, ale ta górna granica oznaczać może, że mogę mieć problemy z wysokim lub zbyt wysokim cugiem. Dla mnie, jako osoby, która ogrzewa dom peletem, to może mieć jakieś przełożenie na ograniczenie spalania, bo na razie piec spala bardzo wysokie ilości peletu. Oglądałem się na innych kanałach, jak innym to urządzonką się wychyla, więc postanowiłem, że ja to też wypróbuję u siebie. Ja mam model zakładany na dolną wyczystkę i można to przymocowywać za pomocą takiej specjalnej ramki, którą należy dokupić za chorą kwotę, lub na moim przykładzie kupić sam regulator bez ramki i przykleić go na przykład na silikon, tak jak już mówiłem, ja to zrobiłem. Ważne, aby było to połączenie szczelne. Jeśli mam dodatkową wyczystkę na dole na przykład kondensat, sugeruję taką wyczystkę szczelnie zatkać, bo w przeciwnym razie nasz regulator nie będzie działał prawidłowo. Po zamontowaniu należy wybrać na skali opór, z jakim ma pracować. I tak, dla kotłów na pelet do 22 kW ustawiamy 10, a dla kotłów do 41 kW ustawiamy 15 i nie może przekraczać 20. Jedna uwaga, to te ustawienia, które podałem, dotyczą tylko kotłów producenta, który posiadam, czyli Lazara. Jeśli masz kocioł innego producenta, mogą to być inne wartości. Taki regulator może być założony pod czopuchem, tak jak w moim przypadku, nad czopuchem i na samej rurze spalinowej od komina. Ja akurat, tak jak już wspominałem, mam wersję montowaną fabryczną wyczystkę w komin lub w przewód spalinowy. Jeśli ktoś nie ma żadnych otworów w przewodzie spalinowym, żadnej wyczystki, najprostszym sposobem jest montaż takiego urządzenia na rurze spalinowej od kotła. Przeważnie na kolankach są takie wyczystki, tak więc wystarczy to zdjąć, uszczelnić regulator, zapiąć opaskę montażową i gotowe. Skoro wspomniałem już o chorej cenie samej ramki, biorąc pod uwagę, że to tylko kawałek blaszanej ramki, to sam regulator też swoje kosztuje. Dalej nie rozumiem, skąd taka cena tego urządzenia, ale jak będzie działał i ograniczy spalanie, to o poniesionych kosztach będzie po prostu łatwiej zapomnieć.
Czy regulator działa? Bardzo dobre pytanie, bo u mnie na razie stwierdzić muszę, że nie działa. Ja zdaję sobie sprawę, że to zapewne działać będzie, gdy będzie powiedzmy wiał silniejszy wiatr, ale sądziłem, że zaraz po założeniu, chociaż na ułamek sekundy, ta klapka chociażby drgnie, a tu nic. 3 razy po montażu sprawdzałem, czy może jest to zablokowany, czy ta klapka nie jest zablokowana, ale nie była. Tak więc powtórzę, jeśli mieszkacie w rejonie, gdzie nie ma podmuchów wiatru, ten regulator raczej nie zda egzaminu. Ja kupiłem, umoczyłem pieniądze, dzielę się spostrzeżeniami, bo może ktoś się zastanawia nad zakupem. Kto wie, może w innych porach roku zacznie to działać. Jak coś, to oczywiście dam znać. Na razie jednak klapka ani drgnie. W piecu mam zamontowaną sondę lambda, więc na bieżąco jest możliwość monitorowania dopływu powietrza, więc w tym materiale będzie też pokazane, jakie wartości powietrza pokazuje sonda na zamkniętej klapce i otwartej klapce. Jeśli ma ktoś jakieś pytania, uwagi, proszę pytać. Pozdrawiam.